To jest Dasta, będzie moim przewodnikiem, zabiera mnie do Omowali, przez które będziemy jeździć przez następne 5 dni. Będzie też tłumaczem wśród lokalnej ludności w Omowali. W Etiopii jest straszny problem z benzyną, to jest trzecia stacja. Na szczęście nasz przewodnik tutaj trochę zagadał i udało nam się pominąć kolejkę i mam nadzieję, że wypełnię bak. Bo jeżeli nie, no to może dziś stanę w tym. Nie. Miejscowym kierowcom tuk-tuków nie przypadło to do gustu. Na szczęście maluch ma mały bak i z tankowaniem uwinąłem się szybko. They didn't call it car. They call it kururu. Kururu. Yeah, And what does it mean? wheelbarrow. To jakaś kobieta, tutaj Dasta się śmieje, że kobieta starsza zobaczyła malucha i mówiła kururu, kururu. Kururu znaczy taczka. Taczka jest in Polish. Wheelbarrow, taczka. Moja taczka całkiem nieźle sobie radzi z trudami na drogach południowej Etiopii. Wymijamy dziury, kamienie i maszerujących wraz ze swoimi zwierzętami pieszych. Często nas tam znowu w tym maluchu, ale jeszcze 100 km i maluch zostaje, już dalej go nie będę męczył. Bo z tego co mówił Dasta, że droga od granicy z Kenią do Masarbit to jest najgorsza droga w Afryce. Przekonamy się. Konso to miasto, w którym Dasta ma swój dom, a u jego przyjaciół napiłem się wreszcie tej kawy, z której Etiopczycy są tak dumni. Dasta w tym czasie poszedł zorganizować przewodnika i wycieczkę w okoliczne góry do tradycyjnych wiosek ludu Konsu. Maluch, jak zwykle, jest w centrum uwagi. Nie tam Toyota, motorki, maluch. Jesteśmy w wiosce Konso i te wioski są położone w górach, ale bardzo są specyficzne z tego względu, że są obmurowywane takim murem z kamieni. Kamień pochodzi z gór. Też w środku, w samej wiosce są zbudowane takie korytarze z kamieni. I kiedyś to służyło, to było w celach obronnych przed dziką zwierzyną i oczywiście jakimiś tam innymi plemionami. No a teraz już pozostała tradycja i te mury nadal są budowane. And people are using every time to using The leaf? the leaf of moringa. To jest drzewo moringa w lokalnym języku i liście służą, is it to heal malaria or prevent malaria? To prevent. Czyli to jest taki środek antymalaryczny. Normally you can take a leaf and to cook and to eat. O, czyli się gotuje te liście i je. Wejście do takiego domostwa też nie jest łatwe. The entrance is not easy either. So yeah, it's Takie domostwo, tu mieszka rodzina cała. Każdy budynek służy czemuś innemu, na przykład kuchnia, do spania inne miejsce. I jest podzielony na dwie strefy, na wyższą, czyli tutaj, i niższą. Niżej żyją zwierzęta i tam jest ich miejsce, a wyżej ludzie. Okay. and the fathers are sleeping over there. Okay. Czyli małżeństwa nie śpią razem, tylko w innych domach. So this is the mother, yeah? Yeah. This is the woman. To jest tutaj śpi żona, a tam śpi mąż w tamtej mniejszej chatce. Ciekawe. Ale żona śpi w kuchni. Pan w tej chwili akurat się suszy kawę, ale normalnie to służy do zabawy i do tańca. Ten placek tutaj. A to drzewo w środku
Oznacza wiek wioski. Yeah. Gdzie jest Dredagon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11. 11. 11, 13, 12. 13, 15, 14, 15. 50. Czyli 15 wyschniętych razy times 18. Yeah. Już drugie tyle zjedzone przez termity daje wiosce wiek około 500 lat. Ciekawe jest to, że przez tyle lat i pomimo tylu zewnętrznych bodźców wioska zachowała swoją dawną tożsamość i tradycje, a jedynym dowodem mijającego czasu są pale na środku centralnego placu. Jadę już dalej w kierunku Kiafar, a przede mną po prostu rozpościera się taki widok niesamowity, że zaparł mi dech w piersiach prawie. Widok na całą Dolinę Omo. Pojazd musi przejechać do Kapsztadu. Nie chcę go zostawiać gdzieś w Dolinie Omo, także będzie odpoczywał tutaj w Kiafar. Ja sobie zobaczę kilka plemion i wrócę po maszynę i później będziemy już dalej smykać do Kapsztadu. Okay? Alright. You can stay here? Yeah. Yeah, he's safe? Yeah. Safe. Yeah? You sure? Sure. You guarantee? Yes. Wierzę mu. Of course. Nice car? Come and sit here. Come. To jest czad, taka roślinka, czy kat, różnie się wymawia, która jest takiego swojego rodzaju narkotykiem. Wszyscy to żyją, bardzo pobudza człowieka. No ponoć trzeba bardzo dużo tego zjeść. ilma minaamin tablo ilma Kenya bilo aydin afara batu bilan To jest good. ya good ya best one Maybe I get crazy after. ya shukran Maluch zostaje pod opieką znajomego Dasty, ja biorę Toyotę i ruszam w głąb Doliny Omo. Pierwszy przystanek w miasteczku Dimeka, gdzie trafiam na targ. Ludzie z plemienia Hammer raz w tygodniu schodzą się tu z okolicznych wiosek. Handlują między sobą, ale liczą też na zrobienie dobrego interesu na przyjezdnych tu turystach. To są sandały zrobione z opon. Przerobione opony na sandały. W Afryce nic się nie zmarnuje. Hammerzy to najliczniejsza grupa zamieszkująca dolinę. W większości utrzymują się z pasterki i hodowli bydła. W ich społeczności ilość posiadanych krów jest wyznacznikiem ich statusu. Kobiety mają bardzo charakterystyczny wygląd. W szczególności wyróżniają się pokrytymi czerwoną orchą włosami. Ta puszka oznacza, że tutaj jest alkohol, który można kupić i spożyć. Honey wine, wino miodowe za 10 birów, czyli za cała butelka za 10 birów, czyli ile? Za 50 centów, czyli 1,5 złotego, cała flaszka. It doesn't make you drunk. You have to drink maybe 3 of this to get Dobra, drunk. ale nie jest mocne. Taki kurczę soczek z posmakiem alkoholowym. Jestem w Omorate, miasteczku nad rzeką Omo, która przecina Dolinę Omo. A cały ten obszar jest zamieszkały przez plemię Dasenecz. Lub Dasenach, bardziej po polsku. Dasenach to druga pod względem liczby ludności grupa etniczna w Dolinie. Mieszka ich tu około 50 000. Yam, zamzam? O, i cooking. Nagić. Arkady. Antesun. Desta. Desta. Yeah. Fine.
Idziemy. W wiosce oddalonej od drogi o dobry kilometr żyje zgodnie ze swoimi tradycjami około 100 osób. Człowiek ma 1000 krów. Tutaj, gdzieś w okolicy. Jakaś gigantyczna ilość. Lot. No. Zadaniem całej społeczności jest opieka nad stadem. Taki dom można łatwo spakować i udać się do lepszego pastwiska. Niesamowite, że ludzie jeszcze tak mieszkają. Tam dalej budują się mosty i wielkie drogi, a ludzie tutaj w okolicy tak jeszcze mieszkają w takich chatkach. Złożonych z tego, co znajdą. Przyjechałem tutaj do wioski Karo nad rzeką Omo. Zresztą bardzo piękna. Za mną rozpościera się Dolina Omo. Przepiękne widoki. I na razie trwają negocjacje cenowe z szefostwem wioski. Cała wioska się tutaj zgromadziła i trwają negocjacje cenowe, ile mamy zapłacić za robienie zdjęć i filmu. No, na razie cena jest wygórowana, 5 birów za jedno zdjęcie. No, jak na razie jest to najdroższa wioska, jaką odwiedziłem. No zobaczymy, jak to dalej pójdzie. No to już jest takie miejsce dosyć właściwie codziennie odwiedzane przez turystów, dlatego tutaj lokalni negocjatorzy są twardzi, rozpuszczeni już przez turystów, że wszystko obraca się wokół pieniędzy. Przebierają się właściwie głównie w takie tradycyjne stroje tylko dla turystów, a obok tego tych turystów żyją w dosyć tradycyjny sposób, a jednak to już nie jest tak jak kiedyś. I głównie to, co widzę, to jest właśnie pod turystów za pieniądze. No, ale też warto odwiedzić takie miejsce, chociaż jeszcze troszeczkę jakby zaczerpnąć tej starej tradycji tutejszych. Cześć! Cześć mały! Jak tam? Hello! Ale młodzi są słodcy, tak się okaże. Because this is a natural one. If they get sick and they cannot able to eat anything, Wioska zupełnie opustoszała nagle, jak przyjechały 4 samochody z turystami. Więcej birów się pojawiło w oczach. Ale w sumie nie można się dziwić ludziom Karo, że chcą zarobić na turystach, pokazując im kawałek swojego życia. Po powrocie do miejscowości Turmi, mojej bazy w dolinie, trafiam na kolejny targ. Atmosferę targową nagle przerywa gigantyczna ulewa. Rzeka nieopodal po obfitym deszczu momentalnie wezbrała i odcięła mi dalszą drogę. Trzeba będzie przeczekać ten żywioł. What's your name? My name is Waita. Where are we going? We're going to Hammarby jumping to look at wedding ceremony. Okay. So who is getting married then? We didn't know when we arrive, we will see the boys. Zanim młodzieniec będzie miał prawo do poszukania sobie małżonki, musi przejść trwającą kilka godzin ceremonię, którą kończy kilkakrotnym skokiem przez byki. Za odpowiednią opłatą wraz z grupą turystów Hamerzy pozwalają mi przyjrzeć się ceremonii z bliska. Te starsze kobiety w pasach, takich z muszli i na głowie mają takie obrączki. To są matki dziewczyn, które będą dzisiaj biczowane. Biczowane będą przez przyjaciół rodziny. Kobiety, poddając się biczowaniu, wspierają tym dzisiejszego skoczka. Same prowokują tak zwanych maza. Im więcej mają blizn na ciele, tym większy mają szacunek wśród swojej społeczności.
Biczownicy, czyli maza, to mężczyźni, którzy przeszli już ceremonią skoku przez byki, ale jeszcze nie znaleźli małżonki. Is the jumper? To jest skoczek dzisiaj. Skoczek. Po tym dzisiejszym skoku zniknie na tydzień. Później gdzieś pójdzie do innej wioski i będzie tym, który biczuje. A później ojciec rodziny znajdzie mu żonę. Z tego tak wywnioskowałem z tego, co mówi nasz przewodnik. Ojta też jest hamerem, ale jeszcze nie skakał, bo czeka. Najpierw starsi bracia muszą wykonać tą ceremonię. Skoczek nie może upaść. Gdyby upadł, musiałby powtórzyć ceremonię za rok. W Toyocie świeci się rezerwa. Paliwa starczy tylko na wyjazd z Doliny Omu. Po malucha muszę pojechać autostopem. W Etiopii, gdziekolwiek się zatrzymam, tam momentalnie pojawiają się zainteresowani przybyszem ludzie. Trzeba się do tego w tym kraju przyzwyczaić. Skoczyły się butelki na wodę, była tylko jedna i niestety to wywołało kolejny problem, bo wszyscy nagle chcą butelkę, a butelka była tylko jedna. No i taka głupia sytuacja. No bo tak jest. Jedną się da, butelkę, a później całe 20 następnych osób chciałoby też butelkę. Teraz trzeba Kubę znaleźć. Nie wiem, czy już dojechał, czy jeszcze nie. Muszę jakoś się z nim skontaktować, a mój telefon nie działa. Albo jego, nie wiem. Bo wiadomości dochodzą. Także postaram się wysłać inną drogą wiadomość, że czekam w Budget Hotel Konso. A w międzyczasie kawka etiopska oczywiście. Oraz obiad. To jest injera, taki naleśnik, taki kwaskowaty naleśnik, ogromny, z różnymi wypełnieniami. Może być mięso, warzywa, tak jak teraz na przykład. Dzisiaj mięsa nie można w środę kupić, jest dzień postu. I różne wypełnienia, niektóre są składane, niektóre są tak rozłożone. Generalnie od przyjazdu do Etiopii od 3 tygodni żywię się injerami i bardzo mi smakują. A je się, urywa się naleśnik rękoma i się nabiera to wypełnienie, ten wkład rękoma, się je. Nie chciałbym tego powtarzać, naprawdę. Kubuś, no jak się czujesz? No, czuję się dobrze ogólnie, nie? No. To mam trochę jeszcze takie Żołądkowe. żołądkowe niestety, kurczę, po tych antybiotykach czy coś. Ale ogólnie odżyłem, nie? Ale odżyłem dopiero, słuchajcie, 4 dnia. No, po waszym wyjeździe. Dopiero, kurde, tak się podniosłem. A później już poszło dobrze, nie? Teraz mnie bardziej wymęczyły te kolejne posady. Z Addis do Alba to jest przeżycie, kurczę, bo to, wiesz co, jechaliśmy 12 godzin, no. A siedzonka takie są na małe dupki, nie? Więc po prostu ja tak kość ogonową czuję, nie? Jakby na motorze przejechał 1000 km naraz. Tak? Mega, nie? Czas ruszać w stronę Kenii. Dasta okazał się być fantastycznym przewodnikiem. Szczerze się zaprzyjaźniliśmy. Wizyta w Dolinie Oma była fascynująca. Naprawdę. Pod każdym właściwie względem było coś, każdego dnia było coś fascynującego. Sam wjazd do Doliny Omo przepiękny, zapierający dech w piersiach. Burz, zupełnie inna kraina niż cała Etiopia. Płaska, otoczona oczywiście górami. Ogromna dolina, wielkości podejrzewam, że jakiegoś dużego województwa. No i ludzie zamieszkujący tą dolinę, niesamowici. O kurczę, no nie, no to jest
To jest właśnie Dolina Omo tam. No czyż to nie jest piękne? Na pewno chciałbym wrócić w to miejsce jeszcze raz. Coś niesamowitego. I tam jeździłem. Po tym buszu, tam daleko. Wszędzie po tym buszu jeździłem. Kurczę, to jest coś niesamowitego spojrzeć teraz na to z góry. Przez rzeki się przeprawiałem. Walczyłem z wodą, deszczem. Coś niesamowitego. Dolina niewątpliwie będzie zmieniać się z roku na rok. No, choćby elektryczność. Most na rzece Omo, który jest już właściwie ukończony. Droga do Kenii ma być jedną z głównych tranzytowych dróg między Etiopią a Kenią. Ziemie są zabierane pod grunty rolnicze, pod drogi dla firm olejowych. Także jak to wszystko ruszy, to plemiona zostaną gdzieś zepchnięte na bok. To jest wielki biznes. I to na pewno jest jakby negatywna strona tutaj dotarcia naszej cywilizacji. Pęd ku rozwojowi, napływ ludzi z zewnątrz do doliny spowoduje to, że w końcu plemiona zostaną w mniejszości i nikt nie będzie aż tak się już interesował bytem. Mam nadzieję, że dopóki są turyści zainteresowani, te plemiona będą jakoś chronione, że przetrwają. Do granicy z Kenią mam 2 dni jazdy. Tymczasem droga nie daje maluchowi i moim plecom wytchnienia. Największym utrudnieniem są kamienie, niekiedy pokaźne i przez to groźne. A tu trzeba przejść do przodu, bo do zmierzchu niewiele pozostało czasu. Ładnie. Ale zakosiłem. Uderzyłem w felgę tutaj kamieniem. Airjack z Toyoty sprawdza się wyśmienicie. Szybka akcja pit stopu jak z Formuły 1 i ruszam dalej ścigać się z zachodzącym słońcem. See you later. Hej. Na razie. Szybki serwis na drodze, to mi się podoba. No niecałe 5 minut. Droga do Jabela, bo Jabelo była naprawdę ciężka. Już po ciemku, nic nie widziałem. Wyczęsło mnie znowu strasznie. Maluch ma jedno małe uszkodzenie. Jedna opona jest do wyrzucenia. I felga trochę się zgięła dzisiaj. To było nieźle było. To jest dzisiejszy cel podróży. Moyale, na granicy z Kenią. Tam nocleg. Lub może uda się przekroczyć tą granicę. A i wyjeżdżamy z... Tutaj stąd, Jabelo. Tutaj, 200 km z Jabelo do Moyale. Dzisiaj ostatni dzień w Etiopii. 3 tygodnie i 2 dni. Fajnie było, podobało mi się naprawdę. I północ przepiękna. Fajni ludzie. No, dzieciaki, no wiadomo. No i południe, Dolina Omo. Niesamowite, naprawdę. 6000 km wykonane. A dzisiaj już może do Kenii jadę. Się uda. Następny kraj, 4. kraj przede mną.